Siemanko, klasycznie witam Was Ograłek Sok. Dzisiaj przerobimy sobie następny środek przymusu bezpośredniego. Będzie to pałka typu tonfa. I kolejny wariant, zrobimy sobie dźwignię łokciowo-barkową, tą, którą robiliśmy w innych odcinkach, tylko bez tonfy. Tam robiliśmy techniki ręczne. Tutaj użyjemy tonfy, wyciągamy, mamy pacjenta. Najważniejsze w tym wszystkim, aby ramieniem długim wjechać pod jego rękę. Ewentualnie jakieś ubrania mogą sprawiać problem, ale można to wtedy zrobić z odwiedzeniem ręki, tak? I najważniejsze, żeby ramię krótkie weszło na przedramię. Największym błędem jest, jeśli wjedziemy na łokieć, wtedy bardzo ciężko będzie nam to wykonać. Jest to wykonane, ale dźwignia nie będzie ciasna i tak bolesna, jak być powinno. Więc wjeżdżamy tutaj do końca, do uderzenia, druga ręka za ramię długie i rotacja. Tak, aby ramię krótkie blokowało jego przedramię. A ramię długie wkładamy za swoje biodro, już Wam pokazuję po co. Tak, tutaj jest zablokowany, my tutaj możemy dociągać dźwignię, puszczać, jeśli będzie to bolesne i będziemy to słyszeli. Tak, ewentualnie tutaj jeszcze, żeby dokończyć tą technikę i sprawić większy ból, za szczękę, za koszulkę i doprowadzamy, tak? I ta sama akcja dynamicznie. I kolejna technika z obchwytem, tym razem napastnik będzie trzymał nas za ubranie, użyjemy tonfy do tego, żeby zerwać chwyt, a następnie będziemy mogli użyć jakichś technik, które pokazałem Wam wcześniej, czy omiatanie, czy jakiś cios, tak? Mamy przeciwnika, prowadzimy z nim rozmowę, chwyta za ubranie, czy jedna, czy druga ręka, nie ma to znaczenia, mamy tonfę i możemy sobie spokojnie zawinąć ją górą, chwytamy krzyżowo, tak żeby jak najciaśniej stworzyć ucisk tutaj również w tym obszarze, tak? Rękojeść, nasza ręka i teraz tak, skręcamy tonfę rotacyjnie, ściągając naszego przeciwnika w dół, jednocześnie możemy się zgarbić, zgiąć, tak żeby mógł klęknąć, ewentualnie dalej będziemy prowadzić dalsze czynności. Czyli mocny nacisk, skręt, a do zerwania uchwytu, tak? I jeśli chodzi o obchwyt, z jednej strony zrobimy sobie od razu sprowadzenie i rolowanie do kajdankowania. Czyli tak, mamy osobę, tak poprzednim razem, chwyta nas, przerzucamy pałkę, schodzimy w dół. I tak, mamy osobę na kolanach, tak, możemy użyć albo długiego ramienia pałki do uderzenia, tak żeby się położył. I tutaj musimy go kręcić swoją siłą rąk, tak aby nam się przerzucił na brzuch, tak? Musimy to zrobić takim ruchem po kole, zaraz zobaczycie jak to będzie wyglądało dynamicznie. Ale mając gościa musimy zrobić taki ruch, żeby go okręcić i przerzucić. Oczywiście nie jest to jakaś prosta technika, która będzie wychodziła za pierwszym razem, ale myślę, że 3-4 próby z partnerem treningowym spowodują, że będziecie to robić bez problemu. I to samo dynamicznie. I kolejna opcja obchwytów, tym razem chwyta po dwóch stronach. Użyjemy pałki do zerwania uchwytu. Myślę, że technika bardzo prosta, ale bardzo też przydatna. Mamy osobę, chwyta, pałka jest na tyle długa, że zazwyczaj jest dłuższa niż nasze barki, więc spokojnie możemy użyć rotacji, żeby ją przerzucić. Widać, że spokojnie zmieszczą się jego ręce na długości tej pałki. Chwytamy po dwóch stronach i to samo. Nasze nogi będą odskakiwać do tyłu, tak żeby się zgiąć i mocny, nawet uderzenie lub nacisk na jego nadgarstki i przedramiona spowoduje to, że i puści uchwyt i klęknie, tak? Czyli kolejny wariant z dźwignią łokciową, bardzo podobny do dźwigni łokciowo-barkowej. Technika, dzięki której również będziecie mogli sprowadzać i przeprowadzać inne czynności. Scenariusz musicie sobie ułożyć sami. Mamy przeciwnika, tonfa, rotacja. Wkładamy pod rękę, nie ma znaczenia jak ustawimy ramię krótkie, dlatego że tonfa spokojnie może przejść cała. Chwytamy za ramię długie, tak żeby wróciło w naszą stronę i wkładamy sobie pod pachę, tak? Druga ręka idzie od dołu i spójrzcie co tu się dzieje. Tonfa musi być centralnie na zgięciu łokciowym, ewentualnie ciutkę bliżej i druga ręka zapiera, tworząc dźwignię, tak? Łokciową. Spokojnie możemy sobie podporządkować teraz naszego pacjenta, ułożyć go tak. Nawet gdy się położy tutaj, możemy sobie przejść na rękę, stworzyć jeszcze jedną dźwignię nadgarstkową. Tutaj cały czas jest wszystko ciaśniutko trzymane.
I co do dźwigni łokciowej, pokażę Wam jeszcze, co zrobić, jeśli wykonamy technikę, mamy dźwignię i osoba, na której wykonujemy technikę, okaże się trochę bardziej kuwata, nie docenimy jej, skręci rękę tak, że nasza dźwignia nie będzie działała. Mamy poprzednią technikę, tak, wchodzimy tu, jesteśmy tu i patrzcie, jest dźwignia łokciowa, tak, mamy presję na łokieć, ale jeśli skręci tą rękę, tak, wyprostuje się, tutaj nie ma dźwigni, patrzcie, to nie sprawia mu żadnego bólu, tak, więc teraz musimy tak, dolną częścią tąfy ramieniem krótkim za rękojeść ściągać w dół, tak żeby stworzyć jak najbardziej niewygodną pozycję dla jego łopatki. Nasza druga ręka musi przechwytywać tą rękę. Czy będziemy trzymać ją tak, czy w ten sposób, nie ma to znaczenia, ale najważniejsze, żeby kontrolować tą rękę, tak? Więc ściągamy i będziemy kręcić się po kole oczywiście tak, żeby sobie go ułożyć pod siebie. Ręka kontrola, druga ręka kontroluje tąfę. Jeśli chcecie prowadzić dalsze czynności, a macie jednego pacjenta, spokojnie można odrzucić tąfę, robić rolowanie, tak? Jeśli nie, jest czas, możecie sobie w tym momencie szybko wrzucić tąfę i prowadzić dalsze czynności, tak? I kolejna opcja sprowadzenia, ewentualnie zadania bólu, większej motywacji. Tym razem zrobimy sobie opcję, w której przyda nam się omiatanie, które robiliśmy na początku. Dlatego przechodzimy od łatwiejszych rzeczy do trudniejszych. Jeśli nie umiecie jeszcze omiatania w poziomie, wróćcie sobie do tamtej opcji, potrenujcie i przejdziemy wtedy tutaj, tak? Więc tak, mamy pacjenta, który jest agresywny, wyciąga ręce, trzyma gardę, wiemy, że będzie na pewno walka wręcz, tak? Najczęstsze ciosy oczywiście to są jakieś cepy zamachowe i tak dalej, odganianie mów. Przyjmijmy, że będzie tak, prawy zamachowy. Spokojnie możemy go przyjąć na blok, a w tym samym czasie zrobić rotację, tak żeby okrążyć jego tułów i wrzucić tak, żeby z drugiej strony złapać tą tąfę. Pamiętajcie, że nie musicie się ograniczać w tym, że puścicie tą tąfę mocno i gdzieś uderzy go w odcinek pleców. Tutaj kręgosłup jest dobrze osłaniany, więc każde uderzenie z tąfy, tak jak tam i uderzyłoby go z tamtej strony, to jest plus, tak? Więc tak, wrzucamy, chwytamy. Pokażcie do kamery. Jesteśmy tutaj. Ucisk tąfą na którąś ze stron, typu tutaj mięśnie skośne, będzie powodował mocny ból, nasz przeciwnik będzie stawał na palcach, więc będzie mniej stabilny. Po co? Ucisk, mniejsza stabilność, schodzimy szybciutko w dół, podcinka pod kolanami, ewentualnie przy kostkach, spowoduje wytrącenie z równowagi, tak? I tutaj możemy sobie działać dalej. Wiadomo, przeciwnik jest na ziemi, jest mniej groźny niż w stójce z gardą, tak? I zobaczcie sobie, jak to powinno wyglądać. I kolejna technika, tym razem bazująca z zapasów. Dorzucimy sobie oczywiście tąfę. Zobaczcie, o co chodzi. Mamy przeciwnika, jego prawy zamachowy. Czy pójdzie blok, czy sobie zejdziemy, tak jak gdzieś w kickboxingu, w boksie, nie ma to znaczenia. Ale tak naprawdę chodzi o to, że musimy zejść nisko, tak żeby w zasięgu naszego wzroku były jego biodra, brzuch. Ogólnie tutaj będzie raczej nieaktywny, musimy tylko pamiętać, żeby nie poprawił drugą ręką, tak? Ale po to też tąfa. Schodzimy, tąfę możemy trzymać od razu mniej więcej na wysokości twarzy, tak aby chronić tą rękę. W kolejnym kroku będziemy schodzić nisko, tak żeby tąfa znalazła się na jego linii bioder. Ewentualnie możemy dołożyć głowę do jego klatki brzucha, tak żeby już tutaj pchać go do tyłu. Nawet gdy nie zdążymy chwycić nogi, tak żeby go tutaj obalać, musicie doprowadzać każdą swoją akcję do końca. Niekoniecznie nawet jeśli Wam wyjdzie, tak? Więc jedziemy tu, po wybraniu nogi i pchnięciu biodra, brzuch, możemy obalać chłopa, ale wstań. Jeśli będziemy mieli sytuację, gdzie nie zdążymy wybrać nogi, jedziemy do końca, tak? Czyli dynamiczna akcja, jesteśmy w tym momencie, wchodzę tąfą, wchodzę głową i lecę na żywioł, tak? Wchodzę tu i jadę z nim. I to samo dynamicznie. I kolejna opcja, tym razem sprzedam Wam patent na to, jeśli jesteście osobami mniejszymi, macie krótsze ręce i dużo ciężej będzie Wam dojść do wybrania nogi z poprzedniej techniki. Czyli tak ostatnio mamy przeciwnika, robimy blok, tąfę sobie zrzucamy, możemy od samego początku trzymać ją w ten sposób, żeby ramię krótkie było skierowane do nogi naszego przeciwnika. Ale schodzimy na pewno w dół, tak? Ta ręka wchodząc musi uważać na prawy prosty, ewentualnie na jakieś kolano, tak? Ona musi tu zostać. W
końcowym etapie, unieś delikatnie, w końcowym etapie, tak jak ostatnio, wchodzimy na biodro, głowa na klatkę czy brzuch i teraz najważniejsze, ramię krótkie, podpięte, będziemy ciągnęli do siebie, nawet jeśli nie wyciągniemy tej ręki, pchamy mocno przed ramieniem, głową, tak, żeby wytrącić go z równowagi, nie? Czyli i to samo dynamicznie. I zrobimy sobie teraz mataleo na tąfie i zaczniemy z obchwytu, tak? Chwyć kurczak. Mamy przeciwnika, który chwyta. Pamiętajcie, że już tutaj nie musimy zaczynać od razu tej techniki. Po to mamy pałkę, że możemy sobie go tam jakoś zmiękczyć. Mamy ramię krótkie, lot słoneczny, mostek. Patrzcie, go od razu cofa. Mamy lepszy dostęp do tej ręki, tak? Więc tak. Zmiękczenie, przerzucamy. Ta technika, która już była i w dół, tak? Mamy gościa na kolana. I najważniejsze oczywiście, żeby wykonać to szybko. Ramię długie, zjeżdża szybko do jego szyi, a my musimy szybko go wejść. Tu. Teraz zobaczycie dynamicznie. I wchodzimy na duszenie, ściągamy tutaj głowę. Ramię krótkie, zaparte o jego szyję. Długie na tętnicy. Niekoniecznie musi być na grdykę, może być z boku. I jeśli będzie stawiał opór, albo będzie odłużony środkami, możemy dociskać, aż do duszenia. Jeśli spłynie, nogi w górę, wróci. I sprawdźcie sobie to samo na troszeczkę większym tempie. I teraz pokażę Wam sekwencję dźwigni, dzięki których będziecie mogli zrobić praktycznie wszystko, doprowadzenie, rolowanie, obalenie. Oczywiście odpowiednio działając na tąfie. Zobaczcie, jak to powinno wyglądać. Wcześniej pokazaliśmy Wam dźwignię łokciowo-barkową. Dokładnie było to po to, żebyście mogli zrobić tą sekwencję. Stań Kupczak tyłem do kamery. Jesteśmy w tym miejscu, tak? Tąfa w lewej ręce, tak było. Mamy dźwignię łokciowo-barkową. I uwaga! Chcemy sobie przejść teraz na dźwignię doprowadzającą. Nasze ramię długie jest zaparte. Zmieniamy chwyt. Można sobie nawet przytrzymać tutaj ręką, żeby ta ręka nie uciekła. Łapiemy za ramię krótkie i tak. Ramię długie wchodzi pod naszą pachę. Tutaj. O. I nacisk na przedramię. Możemy oczywiście ten nacisk zwiększać, dodając trochę siły, podnosząc go. Ten ból zazwyczaj będzie powodował właśnie stawanie na palcach i to jest świetne na dźwignię doprowadzającą. Więc możemy sobie w tym momencie gdzieś przejść z pacjentem. Dociskamy. Ręka na głowę. Tak, i spokojnie możemy sobie chodzić, tak? Chcemy teraz z powrotem przejść na dźwignię łokciowo-barkową. Cyk. I mamy łokciowo-barkową. Wracamy i jesteśmy tutaj, tak? I jedziemy dalej. Teraz z tej dźwigni zrobimy sobie obalenie, czyli tak. Ramię krótkie do przedramienia, tak żeby nam ta ręka nie uciekła. Za ramię krótkie, druga ręka wchodzi na ramię długie i oczywiście, jak zawsze, po okręgu będziemy robić niewygodną pozycję dla jego łopaty. Tak, obalamy. Najważniejsze, nie możemy puścić tej ręki, cały czas musi tu być docisk. Rolowanie, przechodzę, jesteśmy tu, tak? Mam pacjenta, obrobiłem go, będę chciał coś robić dalej, nawet gdy założyłem tutaj kajdanki. Przechodzę sobie znowu na dźwignię doprowadzającą, wstajemy i dalej sobie idziemy z gościem, tak? Chcę dalej przejść na dźwignię łokciowo-barkową, cyk i jestem znowu tutaj, tak? Także macie dowolność, możecie przechodzić, obchodzić, w zależności od tego, co będziecie chcieli dalej robić. I teraz pokażę Wam ostatnią technikę, dzięki której damy większą motywację osobie, która nie chce dać się skuć. Połóż się Kupczak. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jesteśmy we dwóch w patrolu, kolega chce obrobić gościa w kajdankach, no ale on nie podporządkowuje się, zabiera ręce, chowa pod siebie, tak, nie chce ich wyciągnąć, zaczyna się szarpanina, tak jak na większości interwencji, tak? I nie wiadomo teraz, co robić. I najlepsza opcja, żeby taką interwencję doprowadzić do końca, my jako drudzy w patrolu możemy podejść, przyłożyć pałkę przez nogi, patrzcie, najważniejsze. Przekładamy ją tak, nie? Lewa ręka na prawą nogę, tu i łapiemy na drugą stronę. Także tworzy się taki trójkąt. Najlepiej na ścięgno Achillesa. Dociskamy, rotując do środka. No i daje to taki ból, że przy dozowaniu go odpowiednio na pewno osoba wyjmie ręce, da się skuć bez problemu. Mam nadzieję, że w jasny sposób przybliżyłem Wam jakieś najprostsze, podstawowe techniki, z
tą formą będziecie mogli sobie przypomnieć, nawet teraz w trakcie obostrzeń, gdy siedzicie w domu. I na koniec powiem Wam, żeby z rozwagą łączyć są środki przymusu bezpośredniego. Wbijajcie też na nasze social media, na Instagrama, Facebooka. Wszystkie linki dostaniecie gdzieś po bokach. Trzymajcie się i do następnego. Millworld. Dla ludzi z pasją.